problem właśnie z przedsiębiorcami jest taki, że ktoś osiąga olbrzymi sukces i nagle, nie wiem, pojawia się rozwód, no bo nie spędza czasu w domu, dzieci nie chcą z nim spędzać czasu i tak dalej, no to jest bardzo blisko do tego, żeby zwariować na długi okres. Poziom stresu, który oni mają, ilość spraw do załatwienia, którą oni mają w głowie, pomimo tego, że mają pracowników, i taki ciężar, który na nich ciąży z racji tego, że mają tak gigantyczną skalę, pokazuje, że niekoniecznie to jest najlepsza droga dla każdego, kto chce być przedsiębiorcą. Trzeba spojrzeć na życie i na biznes w 3 kategoriach. Ilość czasu, ilość energii i ilość zdrowia. Model biznesowy nas może wpędzić w pułapkę właśnie braku czasu i braku zdrowia. Przede wszystkim rada jest taka, żeby codziennie próbować znaleźć osobę, z którą możemy pójść na obiad i po prostu biznesowo porozmawiać o tym, jak świat wygląda i codziennie poznawać kogoś poprzeczkę wyżej. I to się wszystko samo potem ułoży. Drodzy widzowie, cześć, dzień dobry. Wywiadownia Gospodarcza, kolejny odcinek, a dzisiaj zaproszenie do naszego programu przyjął sam Paweł Albrecht, specjalista w zakresie nieruchomości i budowania modelu biznesowego, a także twórca Akademii Sourcingu. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Cześć Paweł, cieszymy się, dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że jest przynajmniej jeden tutaj w tym pokoju, który jest twoim fanem i kibicem, także cieszymy się tym bardziej, że do nas dotarłeś. Bardzo. Może zacznijmy od tego, kim chciałeś być jako taki młody chłopak i czy to marzenie już teraz się spełniło, jak to wygląda? No jakbym się tak zastanowił, to zawsze chciałem po prostu zarabiać pieniądze, ale nigdy nie wiedziałem na czym. I to było takie trochę śmieszne, bo wiedziałem, że chcę czy prowadzić fabrykę, czy mieć jakiś inny biznes, ale jak mówiłem to mojej mamie, no ona się pyta, no ale jaką? Ja mówię, no jakie to ma znaczenie jaką? Bo grunt, żeby się pieniądze pojawiły. No później wiadomo, że jak już byłem starszy, to już bardziej wiedziałem, co bym chciał robić i na czym te pieniądze zarabiać, ale na początku miałem tylko taki pomysł, że po prostu chcę być przedsiębiorcą. No każdy ma jakiś tam swój pomysł, tak? Klasycznie strażak, policjant czy lekarz. No ja czułem od początku, że chciałbym te pieniądze zarabiać. A nie masz też wrażenia, że ten policjant, lekarz czy strażak pojawia się dlatego, że jako dzieci, szczególnie w przedszkolu, widzimy tych ludzi i pokazują nam ich jako bohaterów? Wiesz co, jest dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj już rozumiem trochę, jak to działa. Też mam córkę i jeszcze jest za młoda, żeby widzieć jej typ charakteru, chociaż od małego widzę tą konsekwencję w jej zachowaniu, że jest uparta i zadziorna i tak dalej. To od samych początków było widać, od porodu tak naprawdę. No i widzę, że później ten charakter zostaje i to wszystko mamy gdzieś zakodowane na stałe i wielu rzeczy się nie da zmienić. Przykład, jest introwertyk, ekstrawertyk. Ja się męczę w tłumie, potem muszę naładować baterię sam, tak? Moja partnerka męczy się sama ze sobą, a ładuje się w tłumie. I to są rzeczy, których się nie da zmienić. Można kogoś poprosić, żeby mniej mówił, albo więcej mówił, albo żeby mniej wydawał pieniędzy, albo żeby więcej wydawał pieniędzy. Delikatnie się można zmienić, ale gdzieś ten nasz typ charakteru potem warunkuje to, co chcemy robić. Nie? Czyli nie można namówić księgowego, żeby został sprzedawcą door to door i chodził i sprzedawał książki, tak? W Stanach, jak to takie przykłady klasyczne. Więc myślę, że to każdy gdzieś ma w sobie zakodowany jakiś taki cel, który ma w życiu realizować i on go prędzej czy później znajduje. No i w ramach jakiejś tam później specjalizacji on się objawia w tym, co robi. Nie? No, jak mama właśnie pytała się ciebie, zastanawiała się, co chcesz w życiu robić i mówisz, że fabryka i jaka, bo tu ci przerwałem, ale nie byłbym sobą po prostu, żeby tam gdzieś nie wsadzić kija. To co, skąd wiedziałeś wewnętrznie, jako młody chłopak, że faktycznie to jest taki kierunek, że nie wiesz jeszcze co, ale dlaczego taki kierunek? No myślę, że wielu widzów będzie mogło się utożsamić z moją historią. Ja jestem 91 rocznik, więc życie w 91 roku, jakie było w Polsce, to jeszcze nie pamiętam, no ale później te pierwsze lata w piaskownicy ze Szczecinka, wszystkich mieszkańców Szczecinka pozdrawiam, 40 000 mieszkańców. U wszystkich wyglądało generalnie tak samo. Większość osób była zatrudniona w budżetówce. Na to, co sobie teraz wyobrażam, no film przecież było niewiele. Więc wszyscy rodzice zarabiali podobne pieniądze, tak? Jakąś taką minimalną kwotę. Wszyscy bawiliśmy się w te same zabawy, graliśmy w piłkę, czy tam gdzieś na jakichś salach gimnastycznych, czy boks, czy taekwondo, no każdy coś tam robił. No a później jak wszyscy dorośli, no to wszyscy po prostu pili wódę w garażach. Jak wyobrazicie sobie zwykłe polskie osiedle, no to ja nie wiem, jak to wyglądało, czy w Warszawie, czy w innych dużych miastach, ale w mniejszych miejscowościach... Ja pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i się zgadzam z tym, co mówisz, absolutnie. To jest Większość albo zajmowała się narkotykami, albo piła wódkę. No oczywiście osoby, które się dobrze uczyły i były z dobrych domów i tak dalej, no to jakby to nie uczestniczyły w tym, no ale większość chłopaków z osiedla po prostu sport, woda, no i zero perspektyw, tak?
No powiem wam taką historię z mojego osiedla, Tomka, którego pozdrawiam. Ktoś kiedyś zapytał Tomka, który był starszy ode mnie, on dobrze w piłkę grał, kim chcesz, Tomek, w życiu być, tak? A on powiedział, że do 40 na garnuszku mamusi, a potem do piachu. No i tak generalnie wyglądało moje otoczenie, tak? Wow. I ja sobie uświadomiłem, że kurde, no nie musi to tak wyglądać, ale nie miałem absolutnie ani jednej osoby, do której można było pójść, żeby się zapytać, jak się zarabia pieniądze, zapukać do pana, który prowadzi sklep z farbami. No co miałem powiedzieć gościowi, jak prowadził sklep z farbami, jak miałem 14 lat, że chciałbym zarabiać pieniądze. No przecież to w ogóle nie było takich rozmów w Polsce. Dzisiaj siedzimy, są wywiady, jest mnóstwo kanałów, tak, jak się zarabia, kogo co robić, jakieś tam porady. Kiedyś tego nie było. I wiedziałem, czułem wewnętrznie, że tak życie nie musi wyglądać, że można zrobić coś więcej i tylko trzeba się dowiedzieć od kogo. No i potem gdzieś to moje życie później szło tak, że starałem się cały czas dojść do ludzi, którzy są bogatsi i nie przeskoczyłem nigdy tak, że nagle poznałem kogoś, kto zarabia 100 000 złotych miesięcznie, tylko najpierw kogoś, kto zarabia 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, 50, no ale to było skokowo przez całe życie aż do teraz. No Czy i jesteś w czułem stanie po prostu, powiedzieć, jak czasowo długo znałeś taką osobę, zanim przeskoczyłeś na level następny? Bo to jest ciekawe, co mówisz. Do 18 roku życia nie znałem nikogo, kto w ogóle zarabiał pieniądze jakiekolwiek. No mówię o kwocie powyżej 10 000 złotych. Kiedyś 10 000 złotych inaczej ważyło. No, oczywiście. No ale 10 000 złotych no to jest kwota u jakiegokolwiek pracodawcy, no bo jeżeli ktoś zarabia 10, no to ma dla siebie 5 i dla pracownika 5, tak? Znałem tylko osoby, które miały własną pensję, własne wynagrodzenie. Więc do 18 roku życia nikogo takiego nie znałem. Później wyjechałem do Holandii. W Holandii zarabiałem tam od 4 do 8 euro na godzinę. To jak poznałem kolegę, który zarabiał 12 euro, to dla mnie było to takie olśnienie. Mówię, kurde, jak ja bym chciał żyć tak jak on. O sobie to wyobrażałem i to jest też ciekawe. Fajnie, że to wybrzmi. Tak sobie myślę, że ja zarabiając 4 euro na godzinę na początku, jak miałem 16 lat, jak pojechałem gdzieś tam na pole, pracowaliśmy w Holandii, to wyobrażałem sobie, że mój kolega, który zarabia 8, robi tą samą robotę. Znaczy ja muszę spędzić 2 dni w pracy, żeby zarobić tyle, co on w jeden dzień. Jak znalazłem kogoś, kto zarabiał 12-15 euro, to sobie pomyślałem, kurde, ja przez jeden dzień zarabiam tyle, a on przez jeden dzień zarabia tyle, ile ja przez 4 albo 5 dni. I dla mnie to było takie uderzające, że są ludzie na świecie, którzy robią generalnie tą samą robotę, tylko w innej firmie i zarabiają więcej. Ale nie mogłem się dostać do tej firmy, nie wiedzieć czemu, nie miałem pomysłu, jak zrobić, żeby też pracować w takiej firmie. No i później jakby zobaczyłem, że w ogóle ta droga etatowa, no to jest droga, która zawsze jest uzależniona od stawki godzinowej i potem zacząłem spotykać przedsiębiorców, no i tak to. Wiesz co, to ja bym to spuentował, takie coś mi przychodzi do głowy, że jesteś poszukiwaczem sukcesu chyba, wiesz? I zauważyłem po wielu gościach już, których spotykamy tutaj, uważam wybitnych jednostkach, tak jak i ty, to uważam, że wiesz co, to co jest fajne, to jak się ma tą chęć złapania jakiejś perspektywy i czegoś więcej, trzeba w to sobie bardzo mocno pielęgnować, ale też uważam, że jak ma się tą chęć i to dzięki temu dostrzegasz właśnie rzeczy, że ktoś ma lepiej i nie jest to zazdrość, tylko sobie myślisz, kurczę, też mogę to zrobić. Wow, jest ktoś, kto po prostu robi to inaczej. I powiem Ci, najważniejsze chyba w życiu z mojej perspektywy tych wszystkich doświadczeń, które zbierałem do dzisiaj, jest właśnie to, o czym mówisz, żeby mieć szansę złapania tej perspektywy i szansę dostrzeżenia tego, że wiesz, że można lepiej i po prostu można to po ludzku przejść, przeskoczyć ten następny etap, nie? To jest najważniejsza rzecz. No, podam wam prosty przykład. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na scenę, jak tu przyszedłem przez chwilę, że wynająłem dzisiaj biuro na studio, tak? Wynajęliśmy to w biurowcu, no nie takiej topowej klasy, no bo to studio to i tak Nie magia kina. Widać tak. tylko tak jak teraz nas widzicie, no to widzicie tylko fragment tego, to co jest dookoła, nie ma znaczenia. Ale tutaj u was jestem w świetnym biurowcu, macie sporo tu pomieszczeń, tak? I jakby wygląda to fajnie. No i teraz ja wychodząc ze swojego biurowca, który nie wygląda dobrze, taki chcieliśmy, po prostu zależało nam na niskiej cenie, tak? Wchodzę tutaj, sobie myślę, kurde, no ale rzeczywiście może gdzieś jednak, gdyby ten biurowiec był fajniejszy i tak dalej, byśmy więcej płacili, to może ci goście, którzy przyjeżdżali, by się lepiej czuli i tak dalej. I nagle bym was podpytał i już się zaczyna kiełkować jakaś myśl, że może pomimo tego, że jest drogo i w centrum, to może jednak to jest opłacalne z tego względu, że potem klienci za coś więcej płacą, nie? Bo jest mogłoby się okazać, że wcale nie jest drogo, że może płacisz podobnie i też może być w centrum po prostu, tak, nie? Więc nie? to... Bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, tam tak, ile płacicie i tak tak. dalej, ale chcę wam pokazać, widzą taką sytuację, że ja dzisiaj wynajem biuro, nagle wchodzę do innego i jest takie zderzenie, że tu jest super wow, a tam jest średnio, tak?
No i gdzieś to napędza wyobraźnię, mogę zapytać za ile, a czy warto i tak dalej, jak to wygląda, ale to jest tylko jedna rozmowa, którą przeprowadzimy tam przez godzinę dzisiaj, a już otwiera jakieś oczy, tak? A jak codziennie przeprowadzamy taką rozmowę, kiedyś w jakiejś książce przeczytałem takie zdanie, że żeby codziennie jeść obiad z kimś innym i to gdzieś mi utkwiło w pamięci, nie? No i tak się zastanowimy, no to codziennie ten obiad jemy. I jakbyśmy zapraszali kogoś na ten obiad, kto gdzieś jest w naszym zasięgu, żeby chciał się z nami spotkać, no to codziennie dowiemy się czegoś nowego po prostu, nie? I to życie idzie cały czas do przodu. Jak ktoś jest w jakimś kołowrotku takim etatowym, no to praca dom. Nie? Etat jest takim kołowrotkiem? Tak to postrzegasz? Często tak, nie? Ja całe życie w sumie dążyłem do tego, to jest taki mój największy chyba sukces, że chciałem się z tego etatu uwolnić, no bo pracowałem w Holandii ciężko fizycznie, jak ktoś pracował w Holandii, w Niemczech, nie wiem, w Norwegii, w Szwecji i tak dalej, no to wiecie jak to wygląda, od rana do wieczora jest robota, w weekend jest jeszcze cięższy niż cały tydzień w pracy, no bo wszyscy walą gaz, nawet jak się nie wali gazu, no to ciężko odpocząć, bo jest wielka impreza i ten weekend jest naprawdę ciężki. Każdy chce odreagować, złapać chwilę taką, wiesz, nie? No i potem znowu poniedziałek i się odliczę od poniedziałku do piątku. Ja się chciałem z tego strasznie uwolnić. No i na szczęście się uwolniłem. No i to myślę, że to jest czy już w Holandii znalazłeś takie otoczenie, które ci pomogło się uwolnić? Czy to też był proces taki trochę wbrew otoczeniu? Robiłem wszystko, żeby znaleźć ludzi w Holandii, którzy nie pracują na etacie i mi się to udało. I założyłem tam pierwszą firmę, jak miałem 18 lat. No i rzeczywiście zobaczyłem, że można zarabiać pieniądze w prostszy sposób. Zarabiałem w fabryce 50 euro dziennie, od 8 do 16, czy tam od 7 do 14, 15, nie pamiętam. I wpadłem na pomysł, bo w Holandii jest coś takiego, że do godziny 20 można tylko kupić alkohol, a wszyscy Polacy są przyzwyczajeni w Polsce, że jest całodobowy Orlen, czy Orlenu chyba jeszcze wtedy nie było tak za bardzo, nie? Jakieś tam BP, coś, jest całodobowy sklep. Jak zabraknie alkoholu, to idą do sklepu go po prostu kupić, nie? A w Holandii do 20 i koniec. No i teraz wszyscy, jak to Polacy, zaczynają walić gaz i później się okazuje, że po 12 nie ma co kupić. No to ja wpadłem na pomysł, że nie powinienem tego mówić, ale to było dawno i jakby przedawniło się, tak, bo to już przedawnione. Jechałem do Niemiec, bo było 27 km do Niemiec. Kupiłem sobie samochód, jechałem z Holandii do Niemiec, do Aachen, do Kauflandu, kupowałem skrzynkami towar, przyjeżdżałem z nim do mieszkania i potem po 20 na telefon byłem dostępny, kupiłem takie zapalniczki, zadrukowałem meta non-stop 24 godziny, no i w pracy zarabiałem 50 euro, a w piątek wieczorem, w sobotę wieczorem i w niedzielę gdzieś tam do południa, jak wszyscy byli na kacu, no to zarabiałem, nie wiem, kilkaset euro dziennie. I sobie pomyślałem, kurde, jak ktoś prowadzi taki legalny, prawdziwy sklep, albo ma też legalną, prawdziwą taksówkę, bo też podwoziłem ludzi, jak ktoś był pijany i jakby wracał samochodem, znaczy miał wracać samochodem po pijaku, to dzwonił do mnie, żeby mi odwiózł samochód i tak dalej. Do zakursza sobie brałem 50 czy 100 euro, to tyle, co za 8 godzin stanie. I wtedy sobie uświadomiłem, że kluczem do zarabiania pieniędzy jest to, żeby nie sprzedawać czasu za pieniądze, tylko żeby świadczyć usługę, która jest potrzebna. A potrzebą było to, że po 20 nie można sprzedawać alkoholu. Oczywiście no nie założymy firmy takiej, która będzie robiła to legalnie. No ja miałem 18 lat i to robiłem przez tam, nie wiem, parę miesięcy, tak? Na chwilę. No ale zrozumiałem, że no, ludzie, którzy prowadzą biznes, tak zarabiają, nie? Że ty coś ode mnie chcesz, ja to mam, płacisz mi 100 euro, mam na koncie 100 euro i super. Wiadomo, później do tego podatki, coś tam, to wiadomo, że trzeba. Ale ta praca też była lżejsza niż praca ciężka fizyczna. Kto pracował na zachodzie, to wie, o czym mowa. No, zdecydowanie. Co prawda pracowałem całą dobę, ale zdecydowanie było prościej, nie? Wiesz co, tylko patrzę sobie, że widzisz, że dzisiaj i ludzie często dużo mądrzejsi od nas, lepiej wykształceni, czasem być może z wygody, czasem może ze strachu przed wyjściem z jakiejś strefy komfortu, w której są, bo często są ludzie na fajnych pozycjach, w korporacjach, albo w dużych firmach, czasami również i rodzinnych, które nieźle się rozwinęły i mają już jakiś taki status, jeżdżą jakimś sobie samochodem, wiesz, boją się tego stracić, tak? I wychodzą z założenia, że czasami lepiej tu zostać i nic nie robić, nie? I ja zauważyłem, że im szybciej zaczynamy wychodzić ze swojej strefy komfortu i powiem Ci, że jeśli się nawet pracuje ciężko od małego czy od młodych lat, to kiedyś uważałem, że to jest coś strasznego, a dzisiaj z perspektywy czasu za każdym razem podkreślam to, że to jest wielkie szczęście, że na przykład mnie też to spotkało. Bo ja też miałem okazję dostrzegać rzeczy, o których Ty mówisz. Ja też szukałem tego, co Ty. I też widziałem ludzi, którzy
jeździli lepszym samochodem, ja na przykład w ogóle nie miałem, albo mieli motorower za moich czasów. Ja to marzyłem, żeby mieć No motorykę. właśnie, Simpsona no jakiegoś. Simpsona, skutera, no panie, to po prostu po nocach mi się śniły takie motorowery, tak, skutery. No i wiesz, ja pamiętam, że jako 13-latek też nie miałem pracy ani żadnej takiej perspektywy. Szedłem, jak koledzy jechali nad jezioro, to ja szedłem, kosiłem trawniki po domkach jednorodzinnych i malowałem im płoty, bo zrobiłem jednemu dobrą robotę, przychodził następny, słuchaj, jak za tą kasę też ci to zrobię. Twoi znajomi śmiali się z ciebie wtedy, jak to robiłeś? Wiesz co, była część takich ludzi, że się śmiali, ale u nas nigdy nie było pieniędzy, a nikt nie był przedsiębiorcy czy w domu, więc oni wiedzieli, że ja po prostu walczę o jakieś tam inne rzeczy, nie? I to mi, powiem, nawet ci dawało kopa. Jak przychodził do mnie ktoś i się ze mnie śmiał, to powiem ci, ja zawsze dyplomatycznie do tego podchodziłem, wychodziłem z założenia, okej, no ja na to widzę inaczej, kiedyś spojrzysz na to też inaczej. No I to mi dawało paliwo do pracy, wiesz? To Mi się jeszcze bardziej chciało w ogóle, wiesz? Nawet nie z przekory. Ja po prostu przed samym sobą chciałem udowodnić, że ja sobie wyrwę te pieniądze, ja sobie zarobię, ja sobie poradzę, ty jedź, masz, fajnie, kibicuję ci, ja robię swoje. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostejskiego, pod nazwą Osteja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie, a ja zapraszam. Natomiast no to wróćmy do tego początku wywiadu, jak powiedziałem, z jakiego ja jestem miasta, jakie były perspektywy, tak? No, nie dość, że wszyscy walą wódę i generalnie na poziomie sportowym wszyscy mogli, znaczy wszyscy, na przykład na moim osiedlu mogło być przynajmniej kilku zawodników, którzy dzisiaj by grali w kadrze Polski, ale skończyło się to tak, że na meczach w trakcie przyjeżdżania między miastami wszyscy walili przed albo po gaz i generalnie nikt, wszyscy zostali alkoholikami, nikt nie gra w piłkę, tak? I kariery nie zrobili. Ale mogli wszyscy być topowymi zawodnikami, no bo dziś z tej biedy, z tej potrzeby, ten wysiłek, tej energii jest więcej niż tym, co już mieli, tak? I to zawsze, tak jak Brazylia czy inne te kraje, kiedy były strasznie biedne, no to wszyscy ci piłkarze z Brazylii byli topowi, no bo wiedzieli, że to tak wygląda. Tak jest. No i najlepsze jest jeszcze to, że nie dość, że to otoczenie się nie rozwija i nie ma jak brać z niego wzoru, no to jeszcze ciągną w dół, no bo uważają, że jak zarabiasz pieniądze zamiast pić wódę, no to generalnie... Jesteś złamasem ogólnie, tak, bo zamiast siedzieć, walić z nami, bo jest miło i sympatycznie, to ty idziesz, pracujesz. No i teraz trzeba mieć naprawdę niesamowite zaparcie, żeby w 90 którymś roku, ja mówię o swoich latach, tak każdy, kto nas ogląda, jest w innych, tak? Każdy miał swoje życie, swój czas. Ale no ciężko było jakby wyjść dalej do przodu, nie robiąc czegoś niestandardowego i nie dając ogromnego wysiłku w tą pracę, żeby gdzieś tych ludzi spotykać i iść dalej. Natomiast dzisiaj zatrudniacie ludzi, tak? Wiecie, jak nasi widzowie może też mają styczność z pracownikami, czy sami pracują, widzą swoich współpracowników. No to młodzi nie mają takiej chęci do pracy. Ja bym się pokroił kiedyś za nadgodzinę, za pracę w sobotę, żeby szefowi pomalować płot w Holandii bym się pokroił. Dzisiaj tego nie ma, nie? To też nawiązując do Holendrów, jak ktoś był, bo Holandia to jest naprawdę wyjątkowy kraj na mapie świata, według mnie. Oni robią dużo rzeczy ciekawie, że szefowie dużych fabryk, którzy latają sobie helikopterem do pracy, bo im się nie chce przemieszczać przez korki, swoje dzieci wysyłają do pracy do Albert Heina, Lidla, czy tam C1000 do marketów holenderskich, do Jumbo. I te dziewczynki czy chłopacy normalnie wykładają towar i tak dalej, pracują za te parę euro na godzinę, żeby się nauczyć szacunku do pieniądza, do pracy. I oni to mają tak zakodowane, że robią to, że to jest potrzebne, nie? Bo oni to już zobaczyli, że oni już to bogactwo mieli w jednym pokoleniu, w drugim, trzecim, a my tak naprawdę goniliśmy, mamy i teraz przychodzi to do naszych dzieci. No i stąd termin bananowe dzieci, jakby teraz, bo my nie mamy tego doświadczenia i nikt tam pokolenie wcześniej nie powiedział, co będzie, jak ma za dużo pieniędzy, nie? Bo każdy się dorabiał. A oni już są zaszczepieni. I oni wiedzą, że muszą. Tak, wiesz, każdy się dorabiał i to jest niestety taka perspektywa, mówię niestety o stronie polskiej, że wiesz, no my tak naprawdę biznes mamy od 30 lat dopiero, nie? Taki wolny, który jest, wiesz, otwartym rynkiem na cały świat, więc myślę, że to jest ta też perspektywa. Ale muszę Ci powiedzieć, że jestem pozytywnie zszokowany i jaram się tym zupełnie, bo przychodzi do nas teraz do pracy młoda osoba, która będzie stażystą, praktykantem.
I wcześniejsze osoby, które gdzieś tam napotykałem, niestety były bardzo zmanierowane. Nazewnictwo bananowe czasem jest absolutnie właściwe i właśnie takie żądające od razu czegoś, nie dające nic na dzień dobry, tylko oczekujące od razu z góry nie wiadomo czego. I wiadomo, że trzeba sprostać różnym klimatom, różnym sytuacjom i łapiemy tą równowagę, ale dążę do tego, że uczniowie, studenci 3-4 roku na przykład prawa, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ich chęcią do pracy. Powiem Ci, że pracowałem w korporacji przez ładnych parę lat i dawno nie widziałem, po pierwsze, przyszło w ostatnich dniach 8-9 osób i słuchaj, 8-9 osób było przed czasem, wow, to był w ogóle plus, ja byłem w szoku. Każdy był ubrany jak na Apple kiedyś za moich czasów i 3, każdy, obojętnie czy odpowiedział dobrze czy źle na tym spotkaniu, walczył, po prostu nie odpuszczał. Nawet jak wiedział, że mógł coś powiedzieć lepiej, to po prostu walczył, nie odpuszczał. Ja naprawdę byłem miło zaskoczony i naprawdę wewnętrznie sobie czułem, mówię, kurczę, super pokolenie, tak? I odczarowuję to, bo dużo firm zaczyna narzekać. Uważam, że to najnowsze pokolenie, które wchodzi na rynek, wow, 5, słuchajcie, trzymam za wszystkich kciuki. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Trzeba wejść w ich buty, no bo ja kiedyś jechałem do Holandii po to, żeby zarobić 1000 euro. Kiedyś było coś takiego, był taki wyścig technologiczny na osiedlu, że gry wychodziły bardzo szybko i te komputery zmieniały się też szybko. Jak ktoś kupił komputer, to po 2 latach on już był na tyle zdezaktualizowany, że te nowe gry już na tym nowym komputerze nie chodziło. No i zawsze różnie ludzie kupowali komputery. Kumpel kupił rok temu, ja rok potem, ktoś rok potem i każdy miał zawsze jakiś ten najszybszy komputer, na którym wszystko działało. Więc my jakby chcieliśmy mieć zawsze, no dzisiaj jak iPhony wychodzą, to są takie same, no bez znaczenia, tylko cena jest inna, nie? A wtedy to coś dawało, jakby ten skok technologiczny był duży. I ja chciałem zarobić 1000 euro, żeby za te 3-4 tysiące kupić, tam za 2000 kupić komputer, za 1000 coś tam i 1000 sobie odłożyć. I te pieniądze były mi potrzebne po coś. Nie było rad, no rodzice nie mieli pieniędzy, więc dzisiaj jak chcesz sobie kupić telefon, mieć abonament, to masz rozmowy bez limitu, SMS-y bez limitu za 30 zł miesięcznie. Telefon, dodajesz do tego 5 dych, masz telefon, no wiadomo, nie najnowszego iPhone'a, ale masz smartfona, internet, wszystko. Więc dzisiaj można mieć wszystko w ratach i nie musisz zarabiać dzisiaj 10 000 złotych miesięcznie, żeby korzystać z rzeczy, które można by było kupić zarabiając 10 000 miesięcznie. Więc oni nie czują takiej potrzeby, że muszę mieć dużo, żeby, nie wiem, kupić sobie aparat, którym jesteśmy teraz nagrywali, mogę wziąć w ratach i tak dalej. Nie trzeba takiego wysiłku. Muszę czekać w ogóle. Tylko wiesz, to co powiedziałeś jeszcze wcześniej, jest najważniejsze, że duża część ludzi, którzy prowadzą nawet już swój biznes, a nawet jak zaczynają, to powinni zrobić sobie nawet na tej serwetce podstawową rzecz. Czy moja usługa, czy mój produkt odpowiada potrzebom, które faktycznie, fizycznie na tym rynku są. Czyli to nie jest moja wizualizacja, że wow, teraz strzał, zbuduję drugiego Apple'a. No nie, sprawdź to, tak, zweryfikuj. Więc wiesz, zderzałeś się od samego początku już w tej Holandii z tym, że szukałeś potrzeb. Alkohol, taksówka, byłeś w stanie poświęcić ten swój czas na odpoczynek, na to, żeby zarobić, no ale dzięki temu się okazywało, że w jeden dzień potrafili zarobić tyle, co koledzy czy koleżanki w tydzień, tak? Więc no, szacun. Nie chcę od tego odbiegać, obawiałem się tego, że ten wywiad będzie ekstra i tak idzie, ale chciałbym Cię zapytać, bo myślę, że mamy bardzo fajne wprowadzenie do tego, żeby zapytać Cię o Twój biznes i usłyszałem już, że chyba w rodzinie, przynajmniej mama, nie wiem jak ojciec, nie byli przedsiębiorcami, nic nie robili. Mama jest teraz przedsiębiorcą. No na właśnie. emeryturze. Słuchaj, no to chciałbym, żebyś nam powiedział, bo jestem tego Ciebie ciekaw i w ogóle tej sytuacji. Czy właśnie, kto Cię zaszczepił samym biznesem? Czy ktoś taki był, kogo gdzieś widziałeś po drodze? Czy to kwestia genów, że już miałeś w środku? No tak jak chyba powiedziałem na początku, to się gdzieś tam wewnętrznie czuję. No, jestem za młodym rodzicem, żeby jeszcze o tym mówić, no ale jak poszliśmy na wyścigi konne, raz tam znajomy mi powiedział, że jest ta wielka bitwa warszawska, tak? Ten główny wyścig, no poszliśmy pierwszy raz w życiu poszedłem na wyścigi konne, mieszkam obok. No to moja córka jak zobaczyła koniki, no to icha i od do dzisiaj jak gdzieś na YouTubie czy włączę konia, czy gdzieś tam jakąś maskotkę przyniosę, to się bardzo cieszy, wyjątkowo na to, tak? No i wydaje mi się, że każdy ma coś takiego, że coś go zaszczepia od małego i ja lubiłem, nie wiem, klocki Lego układać, gdzieś budować budynki, bo wiedziałem, że to widać, one są, jest z tego dużo pieniędzy i gdzieś to mnie od początku fascynowało.
Więc myślę, że to jest bardziej to takie właśnie zaszczepienie. Nie miałem żadnego wzoru. Moja mama była nauczycielką, tata pracował w urzędzie miasta. No ale po prostu czułem wewnętrznie, że trzeba iść. I teraz skąd było wziąć wiedzę, no w tam 97, 8, 9 czy 2000 roku, tak? Jak miałem powiedzmy 10 lat, 12, 14, no to zacząłem czytać książki, które były dostępne, te, które były w Polsce dostępne w internecie, można było wyszukać, bo już ten internet szkował wtedy, jakieś Neostrady i te rzeczy. Jeszcze ja się na impulsy nie załapałem, ale już na Neostrady. No i zobaczyłem książkę Briana Tracy'ego Psychologia sprzedaży. I był taki moment, że pracowałem w sprzedaży, robiliśmy spacery wirtualne, tak jak jest na Google Mapsie, możecie spuścić ludzika i zobaczyć, jak wygląda ulica, to my robiliśmy business view, czyli także w restauracji, czy w kościele, czy w jakiejś hali, no można spuścić ludzika i zobaczyć, jak wygląda biznes w środku. O kościele mówię dlatego, że robiliśmy tam charytatywnie po to, żeby też jakby zwiększyć potem sobie sprzedaż, żeby ludzie widzieli, że to my, że jest realizacja. Super. Więc też gdzieś tam kościół w Szczecinku my zrobiliśmy w środku, jak zobaczycie, mariacki. No i ja tą usługę sprzedawałem. No i teraz jak zacząłem się zastanawiać, jak zrobić, żeby sprzedawać więcej, no to znalazłem książkę Briana Tracy Psychologia sprzedaży i zacząłem robić to, co on mówi, no i mówię sobie, kurde, no 100 na 100 to, co ten człowiek mówi, działa, więc sobie postanowiłem zamiast szukać, miałem taki typ charakteru, że jak wchodzę do sklepu, to najpierw obejdę cały sklep, żeby zobaczyć, co jest i potem z tych wszystkich rzeczy wybieram sobie to, co mi najbardziej pasuje, ale muszę zobaczyć wszystko, zanim podejmę decyzję. Ale stwierdziłem, że uświadomiłem to sobie, że nie mogę tak działać, bo to prowadzi do niczego później i muszę wybrać sobie jedną osobę, na której się będę wzorował. I wybrałem po prostu Briana Tracy'ego, bo mi się to sprawdziło w terenie. I zacząłem jak maniak czytać wszystko, oglądać wszystko, no i po prostu zacząłem myśleć jak on, trochę może mówić jak on po części i zaczęło to wszystko profitować, więc to była taka osoba, na której się wzorowałem. Oczywiście dzisiaj są to inne osoby też, ale no na początku no to mogły być tylko książki, no bo z kim w Szczecinku mógłbym porozmawiać, jak porozmawiać oczywiście mogłem, ale na dole w piwnicy przy pół litra, a nie o zarabianiu pieniędzy. A powiedz, no Brian Tracy, jak to był potem? Czy ta ewolucja jeszcze trwa? Czy już samodzielnie sobie dobierasz mentorów, czy już jesteś na tym etapie, że się nie musisz uczyć? No, na początku jak był Brian Tracy, no to były same książki, bo jeszcze nie było YouTube'a, nie było takich kanałów tematycznych, nie? Czyli jeżeli ktoś się chciał uczyć programowania, no to za bardzo, powiedzmy, nie było kanałów na YouTubie, gdzie ktoś powiedział, jak się robi programowanie i to w dodatku za darmo, bo jakieś kursy płatne, coś, ja wiem, za młody, żeby za takie rzeczy płacić i jakby nie było tego, tak? Więc z biegiem czasu pojawiło się dużo różnych takich kursów specjalistycznych, bezpłatnych, dostępnych, do których można było sięgać, więc tu mógłbym dużo wymieniać, bo ja gdzieś szeroko poszedłem z tą wiedzą, trochę się interesowałem marketingiem, sprzedażą, jakimiś tam innymi rzeczami, więc znajdowałem tą wiedzę w internecie, ale też z drugiej strony, poza tą wiedzą w internecie mamy osoby, które spotykałem na żywo. Ja wpadłem na taki pomysł dość ciekawy, dlatego też wydaje mi się, że gdzieś tak jakby wyskoczyłem z trampoliny w stosunku do moich rówieśników, że przyszedłem na studia do Poznania, na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. No i magią uniwersytetu jest to, że no jakbym was zaprosił na wykład na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na główną aulę, na największą salę, to byście powiedzieli, dobrze, przyjeżdżamy bezpłatnie, no bo to jest taka nobilitacja dla przedsiębiorcy. Tak, no, Kulczyk wykładał tam. A Zbiro się tak wybiło. Tak. Mieszkałem trochę w Poznaniu, uczelnię też znam, także. No, więc pan Leszek Balcerowicz tam wykładał, pan Kulczyk tam wykładał, no to jak pan Kulczyk tam przychodził, no to wiecie, to po prostu no jak na meczu piłkarskim było. Tak, nie? Drzwi się nie zamykały, bo ludzie stali, żeby tylko chociaż słyszeć. Tak, i tak mnie to zainspirowało, że było coś takiego jak zajęcia otwarte, czyli studenci dostawali punkty za to, że przychodzili na te zajęcia i w zamian za to mogli sobie jakiś przedmiot zaliczyć, jakiś tam mało istotny, tak? Taki, który po prostu był, bo był. No ja postanowiłem robić te wykłady, więc się zastanowiłem, co mam zrobić, żeby te wykłady robić. No to okazało się, że najlepiej pójść do organizacji studenckiej biznesowej, były ze dwie, dołączyć do niej i powiedzieć im, słuchajcie, ja będę zapraszał topowych przedsiębiorców, będziemy robili z nimi wykłady, ogarniamy salę, ogarniamy promocję, ogarniamy to na zajęciach otwartych, żeby to było w ramach tych karteczek, które się dostaje kolorowe. No i działamy. No i okazało się, że strzał w dziesiątkę, bo tak, pierwsze co zrobiłem, no to zobaczyłem najbogatszych ludzi w Wielkopolsce, telefon, dzień dobry, a trzęsłem się jak galareta, to pamiętam do dzisiaj, że po prostu przed telefonem to, gdzie dzisiaj nie mam takich oporów, to są normalni ludzie, ale ja tego nie wiedziałem wcześniej. I trzęsłem się jak galareta, zadzwoniłem do kogoś, zapytałem się, czy się zgadza, oczywiście nie ma problemu, proszę podać termin, coś tam asystentka tu omówi szczegóły i ten.
No i oczywiście szedłem po tą osobę. Pytałem się, czy chce się coś napić, czy chce coś zjeść, czy sami chcieli iść na obiad i tak dalej. To też w ogóle tak się zastanawiam, że oni chcieli pójść ze mną na obiad, jak zwykłym studentem, tak? No ale poprosiłem, to się zgodzili, byli głodni, no to wiadomo, postawiłem ten obiad i miałem tak, numer telefonu do zawodnika, który jest najbogatszy, no jeden z najbogatszych w Wielkopolsce, bardzo wielu tych osób zapraszałem. Jadłem z nimi obiad, do dzisiaj mam ten numer, mogę zadzwonić. I to były takie pierwsze osoby, od których się czegokolwiek uczyłem, jak on się zachowuje, z kim przychodzi. Wiecie, no zasada też jest taka w sprzedaży, że jeżeli chcemy coś komuś sprzedać i on jest o każdej porze dostępny, no to znaczy, że nic z nim nie zrobimy, no bo nie ma pieniędzy, bo jak ma mnóstwo czasu. A im bardziej ktoś jest zajęty, im trudniej się z nim spotkać, im ma mniej czasu, im bardziej czas liczy na minuty, no to znaczy, że ma więcej pieniędzy, no bo więcej ogarnia tematu, ma więcej spraw na głowie. No i od nich się uczyłem tego, że oni jak się umawiają na tą godzinę, to są, jak coś trzeba zrobić nieistotnego, to robi to pracownik, asystent, który coś umawia, tak? I to mi tak dawało do myślenia, aha, czyli oni tak zarządzają czasem. Przyjeżdżał taki prezes Volkswagena, który był prezesem, czy jakąś taką funkcję miał bardzo wysoką na tą Europę Środkowo-Wschodnią i przyjeżdżał z taką asystentką zawsze, która generalnie do niczego była niepotrzebna na tym wykładzie, ale zawsze przy nim była. Jak on coś potrzebował, nie wiem, czy chusteczki z kieszeni, czy kredę, czy coś tam, no to ona stała, pomagała, tak? Ktoś tam wylosował pendrive'a, no, z jakąś odpowiedzią na pytanie, no to ona podchodziła, dawała tego pendrive'a, nie? I jakby z jednej strony to też mi pokazywało, jak ci ludzie na tych najwyższych stanowiskach funkcjonują, że skupiają się na tej swojej najgłówniejszej robocie i to było mega inspirujące. Więc zaczynałem gdzieś od tych wykładów, potem zacząłem robić swoje wydarzenia, na które zacząłem zapraszać uczestników i na tych spotkaniach zaczynałem poznawać prawdziwych takich przedsiębiorców, moich kolegów, wręcz prawdziwych w sensie takich, że jakby mam z nimi taki prawdziwy kontakt, to miałem na myśli. No i z tego uzbierało mi się ponad, słuchajcie, 150 osób, które zarabiają między 10 a 300 milionów złotych. Część generuje taki obrót, część tyle zarabia, bo to jakby z jednostkowo wynika. No i mamy ponad 150 takich osób, wszystkie osoby były gdzieś u nas na eventach i to są osoby, od których się dzisiaj uczę. I to jest naprawdę jedno spotkanie z takim człowiekiem, sobie uświadamia, że ja nabrałem strasznie dużo pokory przez te spotkania z nimi, bo sobie ja myślałem, że jestem kozak, tak? Zarabiałem kilkaset tysięcy złotych miesięcznie i tak sobie myślę, no to Paweł, no super, tak? Ale potem spotykam kolegę i on zarabia parę baniek miesięcznie i sobie myślę, no to Paweł jednak gdzieś tam może niekoniecznie twój pomysł jest najlepszy, potem jeszcze kogoś więcej i wiecie, to bardzo fajnie uczy pokory, że no nie jesteśmy najmądrzejsi i ludzie robią, zawsze znajdzie się ktoś, kto robi więej, lepiej, prościej i wiesz co, aż zawsze, mi się taka jedna historia, siedzę kiedyś przy stoliku też z przedsiębiorcami i to jeden wiem, że jest dużym przedsiębiorcą, no ale siedzi taki, który faktycznie już ma takie ego bardzo zbudowane swoje, no i praktycznie przedstawiał się na zasadzie takiej, że prowadzi małą korporację, zatrudnia całe 20 osób, więc po prostu jest olbrzymim przedsiębiorcą. Mówię to trochę prześmiewczo, bo on to po prostu tak przedstawiał, tak? No i traktował całe towarzystwo, które tam siedzi dookoła, tak z góry po prostu, no był najlepszy po prostu, tak? I każdy z nas, siedząc tam przy tym stoliku, stwierdzał, no okej, to no, tak jest. No i koniec spotkania dochodziło i zapytał w końcu tego, który w ogóle praktycznie się nie odzywał przy tym stole. I mówi do niego, słuchaj, co ty taki ponury jesteś, co ty się nic nie odzywasz? Mówię, co ty za biznes w ogóle tam prowadzisz? Mówię, wiesz co, my to jesteśmy w takiej mikroskali, to wiesz, nie ma o czym mówić, tak? No dobra, ale mikro to ile zatrudniasz tych ludzi, tak? Mówi, wiesz co, no ludzi to zatrudniamy, tam akurat jest obecnie około 1500 osób zatrudnionych, no mamy kilka tam fabryk, ale wiesz, cały czas myślę, że jesteśmy na początku drogi. I gość po prostu, ściana czerwona, zderzył się po prostu ze swoim ego. W takiej sytuacji, wielokrotnie. Ale wiesz co, złapał się i to było fajne, że bardzo szybko umiał zareagować i stwierdził, kurczę, dziękuję, bo potrzebowałem tej lekcji. I to był szacun, że facet potrafił złapać taką perspektywę od razu i przy wszystkich po prostu powiedzieć, sorry, no po prostu dałem ciała, nie? Nie widziałem tej perspektywy. Mówi, że podziękował za to spotkanie. Znaczy, wydaje mi się to ciekawe, to wy ocenicie, czy to, co mówię, jest ciekawe, że jest też druga strona medalu oglądania takich osób i ona uczy jeszcze bardziej niż ta pozytywna, powiedzmy, bo znając tyle osób, rozmawiając z nimi, czy gdzieś tam będąc z nimi przy barze, czy na wyjazdach, bo my gdzieś jeździmy za granicę razem, tak głównie spędzamy czas, bo zawsze każdy jest zajęty, to się umawiamy, że gdzieś lecimy i rozmawiamy wtedy tak bardziej prywatnie za granicą. No to jednak poziom stresu, który oni mają, poziom
znaczy ilość spraw do załatwienia, którą oni mają w głowie, pomimo tego, że mają pracowników, ile taki ciężar, który na nich ciąży z racji tego, że mają tak gigantyczną skalę, pokazuje, że niekoniecznie to jest najlepsza droga dla każdego, kto chce być przedsiębiorcą. Czasami prowadzenie firmy w małej skali, doprowadzenie do jakiegoś fajnego poziomu i potem dbanie o swoich pracowników, dbanie o klientów i bycie po prostu fajnym człowiekiem w swoim środowisku, czasami jest lepsze niż dążenie do tego, żeby tą firmę rozwijać nie wiadomo w jaki sposób. Bo potem doprowadzamy do sytuacji, w której bo każdy przedsiębiorca ma w sobie taki gen, ja to nazywam zwierzęcy, tak? My się śmiejemy, że każdy przedsiębiorca to zwierzę. To zrozumieją osoby, jak nas oglądasz, jesteś przedsiębiorcą i słyszysz, że przedsiębiorca to zwierzę, to wiesz, że ty też taki jesteś. Bo mamy taki, jakby to powiedzieć, taką potrzebę osiągania sukcesu, no nie za wszelką cenę, no ale takie parcie do złapania zwierzyny, no. Czaisz się, szukasz po prostu tej okazji widzisz, nie? Przyczajasz się, czekasz. I przedsiębiorcy też właśnie, to chciałem wyartykułować, że mają coś takiego, że robią coś na 100% albo wcale. Czyli jeżeli prowadzimy firmę, to od rana do nocy cały czas orka. Jeżeli odpoczywamy, no to część się umie wyłączyć, część nie, ale to też na przykład jak ktoś właśnie gazuje, no to leci ciągiem cały czas, nie umie tego wyłączyć, nie? I teraz z jednej strony właśnie wielu przedsiębiorców to są alkoholicy i to też trzeba powiedzieć, że alkoholik to nie jest tylko osoba, która jest uzależniona od alkoholu, tylko w ogóle od jakiegoś takiego złapania jednej rzeczy za ogon i trzymania się kurczowo, czyli jak ktoś się trzyma wódki, no to idzie w wódkę, narkotyków idzie w narkotyki, jak w biznes, to w biznes. I to nie jest osoba, która się umie wyłączyć na 50%, tylko albo leci na 100% w czymś, albo nie. Albo obsesja, albo odpuszcza. Tak. Dwubiegunowo, dokładnie, nie? I teraz problem właśnie z przedsiębiorcami jest taki, że ktoś osiąga olbrzymi sukces i nagle, nie wiem, pojawia się rozwód, no bo nie spędza czasu w domu, dzieci nie chcą z nim spędzać czasu i tak dalej, no to jest bardzo blisko do tego, żeby zwariować na długi okres. Często się ci ludzie podnoszą, wiadomo, bo to tacy są ludzie, ale widać, że ten duży poziom biznesu wcale nie jest czymś takim, co ludziom by się wyobrażało, którzy nie mają takiej dużej firmy, że jest fajne. Raczej wręcz przeciwnie. I 1000 pracowników to jest konieczność wypłacenia 1000 pensji. Tak, no, co miesiąc. Słuchajcie, no, wydaje mi się, że każdy z nas ma jakąś swoją wolność, której szuka. Każdy z nas szuka osiągnięcia rzeczy w danym momencie niemożliwych, jakie osiągnie. To nagle się okazuje, no okej, no osiągnąłem i co, no i jakoś specjalnie mi się nie zmieniło, tak? Dalej jestem tym samym człowiekiem. I kiedyś powiedział to Fryderyk Karzełek u nas tutaj, że właśnie też przechodzenie do tych różnych etapów wcale może nie cieszyć, a wręcz odwrotnie. To samo Marcin Wąsik, z którym właśnie gadaliśmy o takiej wolności wewnętrznej, podzielenia sobie tego, wiesz, w rodzinie, z dzieckiem, czasu dla samego siebie, bez nikogo, no jest, myślę, najcenniejsze i myślę, że dopiero jak to znajdziemy, to się może okazać, że następne 100 milionów nie da nam takiej samej radości, jak spędzenie z kimś, nie wiem, takiego właśnie obiadu, który i tak jemy, z kimś, kto da nam inną wartość, czy pokaże nam coś innego, o czym mówisz. Absolutnie się z tym zgadzam. Ja tu bym uzupełnił jedną rzecz, którą w jakiejś książce chyba wyczytałem. Ja wiele miesięcy życia spędziłem w Australii, nie? I marzy mi się coś takiego, żeby mieć dom na klifie, czyli po prostu jest plaża, jest klif i na tym klifie jest ileś tych domów. Tych domów nie da się tak prosto kupić, bo ci, co już je mają, to mają pieniądze, nie chcą tego sprzedać, więc to generalnie jest ciężka sprawa, żeby taki dom sobie wynaleźć, kupić i to jest bardzo drogie, tak? Lepiej sobie gdzieś tam wynająć, pomieszkać chwilę i jakby ten. I teraz o co chodzi? Że przedsiębiorca to jest taki człowiek, taki na wysokim poziomie przedsiębiorca, to jest taki człowiek, który się będzie najmniej cieszył z tego, że sobie ten dom kupi. Czyli zobacz, jesteś ty plus cała twoja rodzina i teraz ty kupujesz ten dom, wchodzisz do tego domu, mówisz sobie, kurde, no fajnie, nie? Dobra, no ale co dalej, tak? Lekko rozczarowany. No bo już jakby, ale osiągnąłeś to, jak już złapałeś króliczka, jego masz, to już cię to nie cieszy. A cała rodzina, tato, super, wow, fajnie, ale będziemy mieli życie i tak dalej. To sobie myślisz, no dobra, no ale jakby mamy to już, nie? Dobra, lecę dalej, nie? I chodzi przedsiębiorcom właśnie dlatego powiedziałem, że to jest zwierzę, o to gonienie króliczka. Jak króliczek jest już złapany, no to te emocje opadają i każdy oczywiście ma gdzieś ten poziom zawieszony na tą poprzeczkę tam, gdzie chce. Ale no najmniej nas cieszy osiąganie tych sukcesów, tylko dążenie, sama ta droga do tego
do tego sukcesu, no i gdzieś tam trzeba uważać, jaką sobie tą poprzeczkę wyznaczać, jaką się wyznacza, żeby się gdzieś też nie zapędzić w taką robotę wieloletnią i potem stanąć i powiedzieć, no dobra, ale po co mi to wszystko jest potrzebne? Wiesz co, o tym rozmawialiśmy ze 2 dni temu. Ja też mam wiele marzeń, ale jedno mi się udało zrealizować ostatnio. I to nie chodzi, co to jest, ale właśnie do tego samego znowu doszedłem, że właśnie bardziej kręci mnie to, że wiesz, że masz to, że czekasz. Tylko to jest też tak, że akurat w tym marzeniu to było fajne, że każdy następny dzień czy każdy następny tydzień powodował po prostu radość, spełnienie jakiejś małej rzeczy, która po prostu powodowała, że to się budowało bardziej, tak? I jak się już zbudowało, no to właśnie jest trochę to, co ty powiedziałeś o domu na klifie, nie? No wow, no super, no i ty sobie myślisz, no i koniec, no już marzenie odhaczone, dobra, nie? I wiesz, ale wiesz, czego się nauczyłem przez ostatnie lata, że żeby te marzenia, życzę wszystkim tego, żeby te marzenia były właśnie w trochę krótszej, w takim czasie realizowane, bo one mają najwięcej takiej energii i takiego spełnienia. Tak, ja mam takie odczucia, takie doświadczenia. Im dłużej się czasami na pewne rzeczy czeka, czasami one fajnie smakują, ale mam wrażenie, że im dłużej na coś czekałem, to później jest trochę rozczarowanie. Czyli osiągnięty sukces i się cieszę i też przychodzą, a co, ty się nie cieszysz? Wiesz co, no cieszę się, no fajnie, no jestem szczęśliwy, jestem wiesz, wdzięczny, że mogłem to osiągnąć, tak? Ale z drugiej strony, kurde, no rodzina się cieszy bardziej. Tak. Wyobrażałem sobie to chyba inaczej po prostu, nie? A może właśnie nie myślałem o tym, co sobie będę wyobrażał, jak to osiągnę. Może to jest jakiś problem, nie? No też ostatnią rzecz, którą można do tego dodać, to jest to, że przedsiębiorca często nie ma emocji. Tak jak chirurg, który leczy dzieci, powiedzmy, jedzie karetka do szpitala na SOR z dzieckiem po wypadku, no to chirurg nie może mieć emocji, no co rozpłacze się, będą mu się ręce trzęsły, no bierze to dziecko, po prostu operuje później wiadomo, no może zapłakać czy coś, jak coś pójdzie nie tak, ale no są takie zawody i takie osoby, które tych emocji nie mają za wiele w sobie, no bo to przeszkadza w podejmowaniu decyzji i tak dalej, czy politycy, czy przedsiębiorcy, więc nas to też nie cieszy z tego powodu trochę, że te emocje się zatracają przez te wszystkie przeszkody, które nam rzuca. Się nawet, chyba to Marcin Wąsik mówił, że te przeszkody, to się człowiek uzależnia od tego, żeby pokonywać kolejne przeszkody i jak już wszystko działa, to tak trochę zaczyna szukać w ogóle albo zaczepki, albo trudnego problemu do rozwiązania. Tak. Że sam sobie szuka problemu. Wiesz co, ja bym chciał pójść w wybór i budowę modelu biznesowego w oparciu o twoje doświadczenie i to co robisz. O czym pamiętać? No zdecydowanie gdzieś wyklarowało mi się przez lata takie coś, czego szukałem całe życie właśnie w tej Holandii i później i umiem to dzisiaj nazwać, bo dążyłem do tego, żeby potrafić zrozumieć, w jaki sposób się pieniądze zarabia, umieć to komuś przekazać, no bo poza tym zarabianiem pieniędzy zawsze czułem, że lubię gdzieś tam tą wiedzę przekazywać. Więc zawsze chciałem to zrozumieć i umieć to przekazać. I dzisiaj na szczęście już to wiem, więc mogę to powiedzieć. Trzeba spojrzeć na życie i na biznes w 3 kategoriach. Ilość czasu, ilość energii i ilość zdrowia. I teraz wiele osób, które chce zacząć swój biznes, nie widzi końca filmu, tej wizji końca filmu. Czyli na przykład otwieram punkt z kebabem czy restaurację i ktoś myśli, że dobra, fajnie, mój kolega otworzył, zarabia 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie, ma drugi punkt i tak dalej, no ale pytanie kosztem jakiego czasu, jakiej energii jakiego zdrowia, tak? Można pracować przy azbeście w Holandii i zarabiać kilkadziesiąt euro na godzinę, no ale pytanie kosztem jakiego zdrowia, więc pieniędzy sporo, ale ile zdrowia? No i teraz umiem gdzieś, przez to, że mam doświadczenie wśród przedsiębiorców, zobaczyć tą wizję końca filmu, przynajmniej w tych 3 kategoriach czasu, zdrowia i pieniędzy, tak? Gdzieś przedsiębiorcy mają to doświadczenie, nawet jak ktoś nie prowadził wiele firm, to widzi, jak to się potoczy. Więc z jednej strony, jak ktoś chce wybrać swój model biznesowy, to powinien pamiętać o tym, że warto się zapytać kogoś, kto już ma taką firmę i zapytać się, ile Cię to kosztuje czasu, czy prosto jest znaleźć pracowników, czy wszystko robisz sam, czy da się znaleźć jakieś narzędzia, które to ułatwiają. Ile Cię to kosztuje energii, ile razy w roku możesz wyjechać na wakacje, tak? No bo to jest, że ktoś prowadzi fabrykę i ma 300 osób i zamówienia lecą drzwiami i oknami, to super, ale jak ja dzwonię do swoich znajomych z tej listy 150 osób, kto ze mną leci do Azji na wycieczkę, ostatnio zrobiliśmy 15 krajów, 14 dni, to poleciałem, z jednym kolegą poleciałem, drugi się tam wysypał ze względów innych, chciał lecieć, ale nie mógł. No i poleciałem sam z kolegą na 150 osób, tak? I teraz chodzi o to, że no z jednej strony fajnie, że te
te pieniądze są, ale z drugiej model biznesowy nas może wpędzić w pułapkę właśnie braku czasu i braku zdrowia. Więc pod tym kątem trzeba to rozpatrywać. I druga sprawa, druga nakładka do tego, to jest ten model Kiyosakiego, taki z książki Kwadrant przepływu pieniędzy. Mówię o tym dlatego, bo on to Bogaty, promował, biedny więc... ojciec, też bardzo fajna książka akurat jego, nie? Tak. Tak. Ja ją w ogóle też. bardzo późno przeczytałem już i potem stwierdziłem rzeczywiście, że ona jest okej, nie? A dla Ciebie, tak jak był Brian Tracy, to dla mnie takim otwarciem właśnie była ta książka Bogaty, biedny ojciec. Po prostu dużo rzeczy widziałem takich wspólnych i wow, mówię, kurczę, ktoś to przeżył, nie? Tak, ktoś to pokazuje, nie? I dla nas to jest takie odkrywcze, no bo my dopiero zaczynamy mówić o biznesie, a w Stanach jak ktoś już prowadził firmę, pradziadek miał firmę, dziadek miał firmę, ojciec miał firmę i syn ma firmę, to oni wszystko wiedzą, co mają robić, nie? To jest kwestia tylko, czy on chce, czy nie. Tak, czy chce to odziedziczyć, czy robić coś innego. A my o tym zaczynamy rozmawiać. W ogóle nie ma tematu sukcesji w Polsce i tak dalej, no to jest to. Ale wracając do modelu biznesowego, jak nałożymy do tego czasu, energii i zdrowia tą nakładkę Kiyosakiego z kwadrantem, no to mamy pytanie, czy sprzedajemy czas za pieniądze, czy sprzedajemy produkty za pieniądze, bo jeszcze można sprzedawać usługi za pieniądze. Usługi za pieniądze to znaczy, że jestem fryzjerem, dostaję 1000 zł za 4 czy 8 godzin farbowania włosów, tak, jakiejś pani. No i fajnie, dużo zarabiam, no ale jednak beze mnie to nie działa. Więc usługi też są takie, że jak się wmontujemy w branżę usługową, no to musimy to robić. Jeżeli mówimy o sprzedaży produktów za pieniądze, no to jest najpiękniejsza rzecz, no bo mając fabrykę, czy wyprodukujemy 10 sztuk, czy 1000 sztuk tego elementu, no to jest dodanie tylko zasobów, które mają to wyprodukować, czy maszyny, czy człowieka. Dochody, które się pojawiają w naszej kieszeni, nie są uzależnione od tego, ile my spędzimy czasu na hali, nie? Jak już jakiś proces działa, to wychodzi, to tylko zwiększamy wolumen, dodajemy zera. Więc jeżeli mamy model biznesowy, w którym sprzedajemy produkt za pieniądze, a nie czas, a nie usługi, i do tego jesteśmy w branży, która nam pozwala właśnie na to, że no nie poświęcamy mnóstwa energii, mnóstwa czasu, jest to zdrowa branża, no to wszystko jest super. No, przykład niezdrowej branży, przepraszam, że jakby nie chcę nikogo urazić, jak ktoś pracuje w takiej branży, ale na przykład wyobraźmy sobie, że w trójkę postanawiamy zrobić zakład pogrzebowy, nie? No to codziennie jesteśmy w tej sytuacji takiej żałoby nieszczęśliwych ludzi, wiadomo, że każdego z nas to dotknie. telefonem całą dobę. No tak, ale przede wszystkim Nie? takiego smutku, nie? okej. Takiego, że Takiej atmosferze- zderzasz się raczej ze słabą atmosferą każdego dnia, nie? No wiadomo, że może ktoś przyjdzie i sobie piątkę zbije i powie super fajnie, bo dziedziczyłem 3 mieszkania, piona, jakby jedziemy z tematem, no ale to się zdarzy pewnie raz na jakiś czas. Jest na Facebooku taki zakład chyba pogrzebowy Bytom, czy coś, niech zawsze jaja robią, rzucają takie rzeczy na śmiesznie. Też można tak na śmiesznie prowadzić taki biznes, no ale wiadomo, tak? I z góry wiemy, że nasz model biznesowy zakłada, że będziemy w takiej atmosferze pracować, tak? Takie rzeczy wykonywać, taką usługę świadczyć. Musimy być przy tym obecni, no bo to jednak jest ważna sprawa. Więc tutaj słuchaczom chciałbym zaproponować jedną rzecz. Zapytajmy się, jak wpadniemy na jakiś pomysł, zapytajmy się kogoś, kto ma dużo pieniędzy w tej konkretnej branży i zapytajmy się właśnie o te rzeczy. Ile ma czasu, jak wygląda jego zdrowie, czy zrobiłby to jeszcze raz, czy to poleca. Nie ma czegoś, to jest takie dziwne w Polsce przekonanie wśród osób, które nie prowadzą firmy, że przedsiębiorcy się nie podzielą taką informacją. No jakbym cię zapytał, Z przyjemnością. to, co ty robisz, dokładnie, tak? No może nie konkretnie co do złotówki, ile zarabiasz, no ale Tak. czy jesteś w stanie znaleźć pracowników, czy jesteś z nich zadowolony, czy masz czas wolny, czy ile czasu pracujesz, jak wyglądało na początku, jak teraz, to byś mi powiedział, nie? Słuchaj, super, że o tym mówisz, bo ten program jest właśnie po to i wszystko to, o czym powiedziałeś, przyświecało temu, żebyśmy ten program stworzyli. Ja też mam małe dziecko i ja, będąc młodym chłopakiem, też szukałem inspiracji albo kogoś, kto pomoże mi zrozumieć, co ja w życiu chcę robić. Ja kiedyś chciałem tańczyć na Broadwayu i tańczyłem, ale też mi mówili, że opanuj się, w ogóle nie ma szans, żebyś ty w ogóle coś takiego zrobił, skąd weźmiesz na to pieniądze. Nie myślałem wtedy o pieniądzach, tylko bardziej, żeby to zrealizować. I w wieku tam już 20 kilku lat udało się to zrealizować, ale ja wtedy zrozumiałem, że nie pojechałem tam po to, żeby tańczyć, tylko żeby rzucić taniec i oglądałem codziennie, chodząc po Manhattanie i chodząc do Central Parku, leżąc na trawie, zastanawiając się, co mam robić, codziennie oglądałem gości w garniturach i sobie pomyślałem, chcę wykonywać pracę kogoś, kto chodzi w garniturze, po prostu lubię garnitury. I pracuje Pewnie w dlatego wieżowcu. dalej mam i pracuję w wieżowcu, bo widziałem te piękne po prostu... Mogę jedną rzecz powiedzieć a propos tego? Ja spędzam dużo czasu w Sydney. Co roku na zimę generalnie wlatujemy do Sydney. Mam mnóstwo znajomych tam i występowaliśmy tam wiele razy, też osoby z grupy tam mamy i pozdrawiam wszystkich z Sydney. I ja pracując właśnie wynająłem sobie Regusa i Space'a, miałem abonament, mogłem sobie pracować w różnych tych wieżowcach, chodziłem do tych różnych wieżowców, ale ja tak, w klapkach, w spodenkach, w koszulce,
po plaży już, jechałem sobie tam, siadałem, brałem sobie kawkę, odpalałem komputer, coś robiłem i wszyscy w garniturach, napięci, zestresowani, sobie myślę, super, że po prostu ja nie muszę już tego robić, bo oni w lewo, w prawo, do pracy z pracy, do pracy z pracy, a ja już nie musiałem tego robić. I zobacz, na przykład ty miałeś takie odczucie, że chciałeś na tamtym momencie życia, tak jak tamci. Ja na tym etapie życia, jak tam lecę, to sobie mówię, oj, nie, spodeneczki to jest mój klimat. I wiesz, na każdym etapie życia, zawsze pewnie w Holandii, gdybym z tej Holandii poleciał do Sydney, to też bym tak stanął i powiedział, wow, ja chcę pracować na 40 piętrze i zarabiać kapustę. I na każdym etapie życia gdzieś nadchodzi inna refleksja i ona przychodzi sama, tylko trzeba znaleźć się w środowisku, wśród wielkich wieżowców stanąć, pojechać do Dubaju, nie wiem, do Batumi, do takiego bliższego, tańszego miejsca, do Sydney, gdzieś do Nowego Jorku i spojrzeć, jak to wygląda. I nasza głowa sama nam będzie podpowiadać, czy nas to przytłacza, czy nam się to podoba. Dlatego co nas ożywia, czy nie. Ja zrozumiałem to przez to, mając też małe dziecko, zrozumiałem, że moją rolą przede wszystkim, poza tym bezpieczeństwem i zaopiekowaniem się, daniem miłości i innych rzeczy, to naszą rolą jako rodzica, a przynajmniej moją, ja to tak sobie wyobrażam, jest pokazanie świata, wiesz? Ja nie miałem takiej możliwości jako dziecko zobaczenia Nowego Jorku, Londynu, teatru, w ogóle tych ludzi, takich restauracji, poznania biznesu. I ten kanał powstał po to, żeby pokazać, że warto jest pojawić się w różnych częściach świata, bo dzięki temu zobaczymy na własne oczy prawdopodobnie coś, co pokochamy, co nas wkręci, co spowoduje, wow, ja jestem właśnie tym, ja tak chcę, to mnie kręci. I ja uważam, że to jest clue i naszą rolą jako rodziców jest umożliwienie pokazania tym dzieciakom i znalezienie tego, co faktycznie są. Spróbuj, dotknij, idź, zmierz się, popcham cię, pomogę ci, tak? Przytrzymam, jakbyś miał spaść. I też przede wszystkim śmieszne jest to, że znaczy ja przynajmniej mam takie wyobrażenie, że ten świat poza Polską wygląda lepiej. Natomiast dzisiaj świat się na tyle zmienił, że u nas jakby nam się jeszcze chce, a tym krajom zachodnim już nie, że ten świat na zachodzie czy w innych miejscach poza Azją, bo Azja to jest jeszcze poziom wyżej niż my, wygląda gorzej. Nie? Okazał się. I teraz chodzi o to, żeby podróżując też widzimy, że nie musimy dążyć do czegoś, czego nie ma, że tam jakby w tej Francji na Lazurowym Wybrzeżu, czy we Włoszech jakby jest śmietnik, nazwijmy to, przepraszam, jak ktoś kocha i tak dalej, tam jest śmietnik, po prostu jest niebezpiecznie, wystarczy wyjść na ulicę, to, że jakby przyroda jest piękna i budynki, to super, ale to, co się dzieje, to nie jest już to, co można w 2 dni dostać 2 razy w zęby. Na przykład nas w Mediolanie okradli, nam kampera i tak dalej i jakby nie da się uniknąć kradzieży na przykład w Mediolanie. I teraz chodzi o to, że podróżując my też widzimy, że tak naprawdę musimy w sobie odnaleźć to, co my lubimy robić to w danym miejscu, a nie szukać czegoś, że gdzieś ktoś ma lepiej, inni mają lepiej, bo to jest nieprawda. W Polsce naprawdę jest dobrze, chociaż ja wolę mieszkać za granicą, przy plaży, przy wodzie i tak dalej, jakby to zaznaczam, ale... Saint-Tropez jest fajne, to prawda akurat, to mogę potwierdzić. Tylko wszędzie trzeba mieć sos, żeby było fajnie, bo bez tego to... Niestety. To później ale widzisz, trzeba robić taką robotę i tu dojdziemy zaraz do Twoich nieruchomości i tym, jakimi kierujesz się zasadami, żeby właśnie na koniec zarabiać pieniądze, spełniać się, ale te pieniądze zarabiać po to, żeby właśnie mieć czas i być wolnym człowiekiem i móc więcej wyjeżdżać i korzystać z życia. Więc powiedz coś tak od siebie właśnie, jakimi takimi zasadami się kierujesz, poza tymi, o których powiedzieliśmy. Czy jest coś, co mógłbyś jeszcze dodać, czy... No na pewno te zasady się zmieniały. Zmieniały się z biegiem czasu. Z racji tego, że jak byłem młody, no to chciałem jak najwięcej pieniędzy zarobić, no bo łatwo jest opowiadać, kupcie sobie mieszkania. Są tacy magicy na YouTubie, którzy mówią, no to kup sobie 10 kawalerek, będziesz wolny finansowo. No ale 10 kawalerek razy dzisiaj 400 zł to są 4 miliony złotych. No trzeba najpierw 4 miliony złotych zarobić, żeby te kawalerki kupić. Czy wziąć się w kredycie i spłacić za 10 czy 20 razy. Zdolność. Więc na początku musiałem ostro pracować. Moim takim mottem była taka, jak sportowiec, taka orka bez przerwy, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zgromadzić. I to było moje motto. Dzisiaj nie jestem już taki skłonny do ryzyka, zresztą nigdy za bardzo nie byłem. I wolę takie bezpieczniejsze rzeczy, czyli wolę generalnie mniej pieniędzy zarobić, ale bezpiecznie się czuć, jakby nie tracić już tego, co mam. Tak? Myślę, że z wiekiem wielu osobom gdzieś to tam potem przychodzi. Natomiast moją taką filozofią jest zapisywanie gry. Powtarzam to wielokrotnie wszędzie, taki safe game. Na czym to polega? Jeżeli zarobię 1 000 000 złotych
kiedyś 1 000 000 złotych inaczej ważył niż dzisiaj, bo za 1 000 000 złotych kiedyś można było kupić 4 mieszkania czy 5, a dzisiaj można kupić jedno dwupokojowe w Warszawie, więc to jest inna kwota. I jeżeli zarobię ten 1 000 000 złotych, no to co z nim robię? Pakuję go w mieszkania na wynajem, kupuję jedno czy kupuję 2 mieszkania i co prawda te mieszkania zarabiają z 7% tej kwoty czy 6% rocznie, tak? Czyli z tego 1 000 000 takie mieszkanie na wynajem zarobi tam powiedzmy 60 000, tak? Jeżeli to by było tam z 6% czy więcej, podliczeniem wszystkich kosztów, ale 1/10 tych zarobionych pieniędzy w życiu przeznaczana jest na to zapisanie gry, tak? I dzięki temu zawsze możemy zacząć od jakiegoś punktu, który już wypracowaliśmy, czyli miałem wypadek na motorze w Czarnogórze, wjechał we mnie samochód, gdzieś tam byliśmy na wycieczce, takiej wymarzonej, żeby po Bałkanach pojeździć, no i nie mogłem pisać na klawiaturze. Moje takie pierwsze wyobrażenie było takie, że no, że wezmę pada od PlayStation, będę sobie grał w FIFA, ale potem się zorientowałem, że przecież jak mam 2 połamane nadgarstki, to nie mogę ruszać palcami, nie? No i nie mogę ani pracować, ani nie mogę grać na padzie, tak? Więc to, co robiłem, no to żyłem z tych nieruchomości, które miałem wynajmowane i nie przejmowałem się tym, że nie mogę pracować, tylko bardziej tym, że nie mogę w tą FIFA grać, tak? A nie, że straciłem główne źródło dochodów. No bo jako ten fryzjer miałbyś ręce związane. Koniec, czy masażysta, tak? Wiele osób, które gdzieś właśnie są fizjoterapeutami, czy masażystami, gdzieś przychodziły do mnie na różne wydarzenia z takim właśnie pomysłem, że no kurde, złamałem rękę na nartach i koniec, nie? Więc fajnie jest, jak nam fajnie idzie, jesteśmy młodzi, mamy energię, mamy hormony na odpowiednim poziomie, bo to też jest ważne, bo to potem płata figle, jak się komuś coś chce albo nie chce, to wynika też gdzieś tam z hormonów. I jak nam się chce, to na zarabiać jak najwięcej pieniędzy, potem ulokować to w te mieszkania na wynajem, żebyśmy mogli zawsze zacząć od tego poziomu. Ale teraz znowu sytuacja, o której rozmawialiśmy wcześniej. Słuchacie mnie i mojej filozofii, tak? Ja mam dużo czasu, dużo zdrowia, dużo energii, pieniędzy mam troszkę, tak jak mówiłeś o tym panu, który miał 20 pracowników, troszkę mam pieniędzy, troszkę, ale mam. Ale z drugiej strony, jak zapytacie kogoś innego, kto ma tych pieniędzy dużo, dużo więcej i też ma dużo czasu, bo ma firmę poukładaną i tak dalej, to on wam powie, że kupowanie mieszkań to jest głupota, bo wystarczy wziąć ten 1 000 000 i zrobić z nim coś, żeby zarobić z niego 7. No i teraz o to chodzi, żeby poznać wielu przedsiębiorców, którzy mają różny pomysł na życie, czyli tych, którzy idą agresywnie, tych, którzy idą bardziej tak zachowawczo, super, dziękuję. No i wybrać sobie to, co nam pasuje do naszego typu charakteru, no bo nie każdy ma skłonność do ryzyka, nie każdy jest ekstrawertykiem, introwertykiem, tak, niektórzy lubią z zespołem pracować, niektórzy lubią samemu i wybieramy sobie osobę, która nas najbardziej inspiruje i próbujemy go przebić tą osobę po prostu, nie? I no moją taką filozofią jest po prostu, żeby zarobione pieniądze pakować w te mieszkania na wynajem i podnosić sobie tą poprzeczkę. Czyli jak na przykład wydam 500 000 i z mieszkania będę miał 3000 zł miesięcznie, to za te 3000 zł miesięcznie mogę sobie kupić samochód w leasing z ratą 3000 zł miesięcznie. I do końca życia z tego mieszkania mogę jeździć autem klasy do 3000 zł miesięcznie. Jak zarobię z mieszkań, będę miał z najmu dodatkowe 5000 miesięcznie, to mogę zatrudnić sobie pracownika, który będzie wykonywał jakieś czynności za te 5000 uwolni ci czas po prostu. I każdy gadżet w życiu możemy sobie kupić nowy, z półki, z salonu i tak dalej, ale do kwoty tego naszego pasywnego przychodu. I to jest taka moja zasada, że wydaję tyle, ile nazbierałem wcześniej z pasywnego dochodu. Gratulacje, Paweł, bo naprawdę wiele osób z większym doświadczeniem, z większym stażem wiekowym chociażby nie może dojść do tego, wiesz? Czasami te pieniądze są tak poukładanego, przejadane, a to zobacz, na koniec się okazuje, że to są bardzo proste rzeczy. Dzisiaj oglądają program naszej wywiadowni z Tobą, dzielisz się życiowymi, drogimi radami, bo one mogą ustawić Ci życie, możesz mieć przychód pasywny i tak jak mówisz, czy dzisiaj jesteś fryzjerem, czy jesteś masażystą i pojedziesz na te narty i się skasujesz w jakikolwiek sposób, no to jednak zostaje Ci to, co już sobie zbudowałeś i to jest coś, co po prostu daje Ci ten backup. Zdaję sobie sprawę, że jak mamy słuchaczy, którzy nas słuchają i nie mają jeszcze swojego pierwszego mieszkania i na wynajem, to tak mogą się trochę na mnie krzywić i mówić, no dobra, co on gada, no to nie tak prosto zrobić na mieszkanie, ja to rozumiem. Natomiast
mam wielu znajomych przedsiębiorców, którzy no właśnie są w takiej sytuacji, że wszystko super szło, ale nagle jak coś super idzie, no to konkurencji powstaje jeszcze więcej. Czyli jak ktoś handlował kiedyś tylko na Allegro, a nagle wchodzi Amazon, prowizje lecą na Allegro do góry i nagle już nie idzie tak fajnie, a jest nakupowane 1000 różnych zabawek dookoła domów, wszystkich takich... Zatowarowane. Wszystko jest zatowarowane i nagle jest zero na koncie, towaru jest dużo, a marże pospadały, no to w pewnym momencie jest tak, że no fajnie, życie jest super, jakby wspomnienia zostają, ale no już nie ma takiego przepływu i nie da się już uzbierać na te mieszkania i potem zostajemy z zniszczonym zdrowiem, mało mamy czasu, bo musimy to wszystko upłynnić, powiedzmy tak, w skrócie, no i tak to się kończy, więc wtedy, kiedy jest fajnie, no naprawdę trzeba pomyśleć o tym, żeby się na przyszłość zabezpieczyć, bo te nieruchomości też rosną w czasie super i tak to jest. To ja myślę, że wiesz co, i mieliśmy, chyba że masz, bo chcieliśmy Cię zapytać o takie 2-3 rady dla właśnie przedsiębiorców, więc to jest na pewno żeby budować przychód pasywny, tak? Czyli z zarobionych pieniędzy zainwestować. Ty masz pomysł taki, żeby zainwestować w nieruchomości, bo one dadzą Ci właśnie te 3000, 5000 zł w zależności ile masz nieruchomości i one pozwolą Ci kupować, nie wiem, samochód, inne gadżety, inne rzeczy, wynająć nawet kolejne mieszkanie, w którym sam będziesz mieszkał, tak? Czyli ten majątek, który masz, może Ci finansować mieszkanie, w którym mieszkasz. Dokładnie tak dzisiaj chcesz mieszkać w Kosmopolitanie, płacić 20 000 złotych, kup sobie mieszkań, czy zrealizuj jakiś taki plan, albo usiądź, przyjdź do Ciebie, wiem, że robisz szkolenia, robisz różne rzeczy, jak do tego dojść, co można zrobić, żeby te etapy osiągnąć. I fajnie, że mówisz też do naszych widzów, którzy nie mają żadnego mieszkania, bo oczywiście, że są tacy, którzy nas słuchają, są też tacy, którzy zaczynają swoją drogę albo w jakichś korporacjach, albo na własną rękę jakiś taki biznes. I mega się jaram tym, że dzielisz się takim mięsem, takim konkretem i serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście odwiedzali Pawła i szukali tego, co on robi, bo robisz dużo fajnych, inspirujących rzeczy. I bardzo się cieszę, że tutaj przyszedłeś, bo pokazujemy znowu coś, czego u nas jeszcze nie było. Szukamy każdej innej branży, szukamy innego zawodu, szukamy innego dotarcia, po to, żeby ktoś, kto nas obejrzy, czy przeleci nasze odcinki, mógł znaleźć coś po prostu dla siebie, coś, co go zainspiruje albo popcha do tego jego sukcesu. Ja ze swojej strony widzów zachęcam do obejrzenia filmu zatytułowanego chyba 10 kroków do finansowej wolności, gdzie chyba jako pierwszy albo jako jedyna osoba w Polsce, którą odkryłem, to nawet usystematyzowałeś, poszatkowałeś, co trzeba robić krok po kroku, łącznie z punktem ostatnim, to dla leniwych, deleguj wszystko. To jest też jeden z takich ciekawszych punktów, żeby się nie zajmować rzeczami, których nie lubimy, które nas wkurzają, które są mało warte. Super, dziękuję. To wracając do rad, tak? Jakie rady bym udzielił? No na pewno osoby, które nie mają przedsiębiorczych znajomych, żyją w takim świecie mitów, że na przykład trzeba mieć pieniądze, żeby zarabiać pieniądze. Jest dużo takich powiedzonek, powiedzmy, które są bardzo nieprawdziwe i szkodliwe. Wiele osób wyjeżdża do Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, gdziekolwiek, myśli, że zarobi tam 500 000, wróci z tymi pieniędzmi do Polski, czy kupi mieszkanie, czy nie daj Boże wybuduje swój dom. Mówię nie daj Boże, bo to potem jakby znowu trzeba pojechać, żeby na cokolwiek innego zarobić. To jest dalej to samo. Ale jak ktoś chce, to oczywiście przecież to nie ja tam mieszkam. I mają takie przeświadczenie, że jadą zarobić i potem z tymi pieniędzmi wrócić, żeby dopiero coś z nimi robić. Otóż pieniądze są potrzebne, ale nie nasze do utworzenia firmy, bo mogę mieć wspólnika, który ma pieniądze, tak? Powiedzmy zaproszę Cię czy Ciebie do jakiegoś biznesu i jakby Wy macie powiedzmy po 50 000, razem macie 100, ja nie mam nic, ale ja wiem jak coś robić, jestem fryzjerem na przykład, to Wy otworzycie salon, jak go będę robił, będziemy się dzielić zyskami w jakiś tam sposób. I teraz wszystko w świecie biznesu opiera się o tym, ile musimy komuś dać, procent czy udziałów w zamian za to, że on nam da pieniądze, tak? Czy bankowi, czy wspólnikom. Więc pieniądze nie są potrzebne do zarabiania pieniędzy. Wiele osób też startujących, no, śmieszny przykład tych dotacji takich państwowych na tworzenie firmy. Ktoś kupuje komputer, telefon, samochód, drukarkę, coś tam, nie? I czekają z tym otworzeniem firmy do momentu, aż będą mogli dostać dotację. Opóźniają ten moment, w którym będą mogli zacząć, żeby to dostać. No ale no, kto dzisiaj nie ma komputera czy telefonu, nie? Przecież to nawet w jakiejś kafejce internetowej, no dzisiaj jest mało kafejek, no ale nie wiem, w hotelowym lobby można podejść do komputera i zrobić ten temat, na tym się zarabia pieniądze. I chodzi o to, że nie zaczynamy od tego
ile środków nam jest potrzebne, tylko jaką usługę będziemy świadczyć, za którą będziemy dostawali pieniądze. Drugi krok jest taki, że musimy znaleźć kogoś, kto już to robi, o czym mówiliśmy, i zapytać go, jak ta moja droga będzie wyglądać, żebyśmy na starcie nie wpakowali się w coś, co sprawi, że będziemy mieli mało czasu, mało zdrowia i mało pieniędzy, i mało energii. To tak naprawdę myślę, że jest główna rada, żeby się po prostu otaczać, gdyby z tych wszystkich, bo to, wiecie, no można wszystko powiedzieć, ale gdyby wybrać tylko jedną rzecz, poza tym, że nie trzeba mieć pieniędzy do zarabiania pieniędzy, to przede wszystkim rada jest taka, żeby codziennie próbować znaleźć osobę, z którą możemy pójść na obiad, czy porozmawiać i po prostu biznesowo porozmawiać o tym, jak świat wygląda i codziennie poznawać kogoś poprzeczkę wyżej. I to się wszystko samo potem ułoży, bo sami będziemy wiedzieli, kogo chcemy spotkać, do kogo chcemy napisać, z kim chcemy ten obiad jeść, co nas uderzyło, co on powiedział. Moje rady tak naprawdę to są tylko rady jednego człowieka, ale my będziemy sami wybierać tych ludzi, którzy nas inspirują, więc naszym nawykiem powinno być to, żebyśmy się po prostu ciągle umawiali z kimś albo chodzili na spotkania, targi i to jest taki klucz. Ta podpowiedź obiadowa to myślę, że pierwszy raz padła w naszym programie. Tak. Ale ja sobie też myślę o tym, że nasi goście, tacy jak ty, też są inspiracją dla nas i ja się cieszę, że możemy właśnie rozmawiać z osobami, które osiągnęły wiele sukcesów, które osiągnęły pewien poziom i dalej się uczą i łapią tą skromność i wiesz, są tacy dalej ciekawi, bo się okazuje, że nie tylko widzom dajemy coś dobrego i coś dla nich, ale też dajemy dla siebie, wiesz, te nasze biznesy też się zmieniają, też się ewaluują, skracają się pewne obszary, które się wcześniej przeciągały i to jest ekstra, bo to jest coś wyjątkowego, a obiady chętnie skradnę, powiem Ci też, bo one są fajne, ale wiesz co, na koniec chcielibyśmy się Ciebie zapytać na przestrzeni tych właśnie ostatnich lat. Z czego jesteś tak najbardziej dumny, co możesz powiedzieć właśnie z satysfakcją? Z córki. To myślę, że tu nie ma z tym żadnej konkurencji, to jest nie do przebicia. To na pewno. No bo to tak naprawdę było zwieńczenie wszystkich rzeczy, które sobie wymarzyłem. Jeszcze mam jeden cel w życiu, żeby zwiedzić wszystkie kraje na liście ONZ-u, tam 193 czy 6, w zależności jak to liczyć. Mam 56 na razie. Też pytanie, co po tym, jak odwiedzę je wszystkie, czy to się okaże, że to było Trzeba będzie jakiś kraj wydzielać jeszcze. Ale mam Sławka Muturiego, znajomego, pozdrawiam, który jest jednym z 3 czy 5 ludzi na ziemi, którzy odwiedzili dwukrotnie wszystkie kraje na tej liście, więc w sumie można lecieć od nowa. Chciałem Ci to zaproponować, ale drugi raz. Są ludzie, którzy to zrobili. Nie? Tak, więc można lecieć drugi raz. Pozdrawiam Sławka. Więc najbardziej dumny jestem z tego, że mnóstwo ludzi darzy mnie zaufaniem w sumie. Jak przychodzą czy do nas na eventy, czy gdzieś tam proszą o radę, czy właśnie też ktoś chce ze mną spotkać na przykład na obiad, gdzie ja startując z alkoholickiego osiedla, jakby po tym jadąc do Holandii, idąc na studia, zakładając pierwszą, drugą, trzecią, czwartą firmę, no doszedłem do momentu, w którym ludzie darzą mnie zaufaniem i jakby to jest fajne. Więc z tego jestem najbardziej dumny, z córki, no i z tego, że po prostu udało mi się z tego tak zwanego Matrixa wyskoczyć. Ja lubię tego określenia, ale innego nie przychodzi mi do głowy, że całe życie walczyłem. Od dziecka chciałem po prostu tak, nie być w szkole i miałem 50% obecności, robiłem wszystko, żeby po prostu być na granicy, żeby mnie nie wyrzucili, ale żeby to zdać i nie mieć problemów prawnych, czy od rodziców, czy jakby to pierwsza rzecz. Być dorosłym, żeby zarabiać i robić to, co chcę, kiedy chcę i żeby nikt mi nie mówił, co ja mam robić. To przedsiębiorcy też mają coś takiego, że nie chcą wolności, rozkazów. Chcą po swojemu. I udało mi się do tego doprowadzić, że jak chcę sobie pograć w Counter-Strike'a, to sobie gram w Counter-Strike'a. Chcę sobie pograć o 6, to gram o 6, chcę o 12, to gram o 12, chcę o 22, to sobie odpalam 22. Oczywiście sprawy rodzinne, wiadomo. Jasne. Ale jakby nie czekam już na moment taki, w którym sobie powiem, dobra, to teraz jednak mogę sobie pograć o 12. Nie, już mam ten moment, że jak chcę sobie pograć o 12, to gram sobie o 12 po prostu. I to jest fajne. Z tego jestem dumny, że mi się udało to zrobić, że nie muszę od nikogo słuchać, co ja mam robić o danej godzinie dnia. Paweł, jak w najbliższych latach kupisz ten dom na Skarpie, możemy liczyć na zaproszenie? Myślę, że da się to zrobić szybciej, bo po pierwsze nie kupię tego domu, bo nie uważam to za mądry pomysł. Myślę, że można to wynająć po prostu i spędzić tydzień i wtedy wszyscy sobie zobaczą, czy to jest fajne, czy nie. Super. Więc jestem raczej fanem bardziej wynajmowania takich drogich rzeczy niż nabywania. No ale może kiedyś jeszcze gdzieś tam zmieni mi się to znowu. Słuchaj, to Parę mamy lat. nadzieję, że Zapraszam. wtedy też przyjmiesz
nasze zaproszenie, a w sensie my się wprosimy do Ciebie, czy wynajmiemy Zapraszam. to i po prostu zrobimy wywiad i pokażemy widzom o tym, o czym mówiłeś dzisiaj. Ja Ci od samego siebie serdecznie dziękuję za inspirującą rozmowę, za dużo mięsa, za dużo takiej, wiesz, takich ciekawych pigułek sukcesu, bym powiedział, bo myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, także dziękujemy Ci za Twój czas. Dziękuję bardzo. Kochani, zapraszamy do kolejnych odcinków, zapraszamy do komentowania, pokażemy Wam wszystkie linki i wszystkie kierunki, które trafią też do Pawła. Zapraszamy do oglądania i do zobaczenia następnym razem. Cześć!